I cóż, już 11. 11. Co będzie? Zielony. A nie, musztardę. Nie ma no jest troszkę zieleni. Ale to taka też musztarda, nie wiem. Taka ciemna. Ładny kolorek. Bardzo ładny. Dobrze, a co w pudełeczku? 11. Morski. No, taki brudny morski. A, pudełka spadły. Brudny morski. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny. Tak. I tak. Taka kolekcja. Idę na spacer na plażę, już jest późno, bo jest po 5, to znaczy wcześniej jest, ale ciemno. Myślałam, że damy radę iść wcześniej, ale byliśmy tak zmęczeni, Biełka była też tak zmęczona po tej podróży porannej, kilkugodzinnej, że po prostu poszła spać i mąż też poszedł spać, więc teraz dopiero na spacer idziemy. No, obieram się co chwilę, bo to był bardzo trafiony pomysł, kupić sobie płaszcz z misia, tak zwanego czarnego, jak się ma białego psa. No ale dobrze, czapka kupna, rękawiczki kupne, dziewiarka, obraz dziewiarki. I witajcie 11 grudnia. Tak, nie pojechałam na Śląsk. Byliśmy tak zmęczeni, że po prostu stwierdziliśmy, że jeszcze jeden dzień sobie tutaj zostaniemy. Dobrze, że no, mamy po pierwsze gdzie mieszkać, a po drugie, że mąż nie musiał iść do pracy jutro. Więc jutro będę cały dzień w drodze. Dzisiaj również byliśmy w drodze, ale też nie udało się załatwić tego, co chcieliśmy załatwić tutaj. No i wróciliśmy i wracamy na Śląsk jutro. Teraz tak, w związku z tym, że byłam bardzo zmęczona tymi kilometrami, no bo większą część dnia jednak spędzamy w aucie. Biełka była padnięta dzisiaj. Poszliśmy na krótki spacer po obiedzie na plażę i zaryzykowałam i poprosiłam męża, żeby ją odpiął ze smyczy. No muszę Wam powiedzieć, że samojedy tak szybko biegają. No miałam serce, jak to się mówi, na zjerce. Bałam się, że gdzieś pójdzie w długą. Ciemno już było, ale nie było żadnego psa na szczęście na tej plaży. No i nie było aż tak ciemno jak wczoraj. Dzisiaj było dużo jaśniej. Jakaś taka łuna się zrobiła fajna po tym zachodzie. Byliśmy koło 7, także no już było ciemno, ale było właśnie jaśniej. To niebo nie było takie zaciągnięte chmurami, tak jak wczoraj na przykład. No i tak pobiegała sobie tak sama, także rzeczywiście no, widać było, że potrzebuje tego. Ona nie biega, dlatego że ona, ja Wam wspominałam, ona nam uciekała i temu poprzedniemu właścicielowi też uciekała. No i po prostu my się boimy. Jest oczywiście zaczipowana, no ale po co ten stres? Jeszcze może ją auto potrącić, także no staramy się tego nie robić. Ale faktycznie, no, jak raz uciekła nam tak naprawdę gdzieś tam pod las, poszła do swojego kolegi Atiego, który mieszka kilka domów za nami pod lasem. I ja ją zawołałam, jak ona sunęła, to ja myślałam, że ona po prostu nie dotyka nogami, łapkami ziemi. Ona po prostu tak sunie, nie hopsa. Ja nie wiem, jak te samojedy to robią. W każdym razie widać, jak taka strzała biegnie, czy leci w zasadzie w powietrzu, jakby nie dotykając w ogóle łapkami ziemi.
To jest niesamowite, ja pierwszy raz widzę, bo bordery też tak szybko biegają bardzo, ale zupełnie inaczej niż samojedy. Naprawdę samojed to jest w ogóle osobna historia psia. Wiem, to nie jest kanał o psach, ale no, członek rodziny, no muszę, po prostu muszę, bo się uduszę od czasu do czasu. Ale tak, co Wam chciałam powiedzieć, dzisiaj byliśmy, w związku z tym, że nie pojechaliśmy, byliśmy na takim spacerze i na Monciaku, i tak na takim ryneczku, na molo trochę. Znaczy nie wchodziliśmy na molo, tylko tak, no, przeszliśmy. No i pokażę Wam, jak pięknie ustrojony jest Sopot. Chciałam to zrobić, dlatego że no jak przyjadę już po 1 stycznia, właściwie po 8 stycznia, bo 8 mam tą wizytę u stomatologa, to już pewnie nie będzie tych dekoracji, a jak będą, to już będą takie przykurzone. No wiecie, jak to jest. No druga rzecz to taka, że jak widzicie, skończyłam sweter. Jeszcze tu gdzieś nitki mi wyłażą, widzę, o, nitki nie są pochowane, tutaj też nie są pochowane, zaraz Wam pokażę. Trochę odsunę, tak, trochę odsunę, żeby i mój bałagan zobaczycie, tak, zobaczycie biurko, bałagan, ale zostawiam to, sobie zrobię porządek, jak już wrócę tutaj na dłużej. Tak, i tutaj też jeszcze nitki są, ale zrobiłam, zaraz, o, może tak zrobię, o. Zrobiłam sweterek, jest ok, wszystko gra, ale jednak tak kusi mnie, żeby wypróć te rękawy i tutaj zrobić troszeczkę większy podkrój, bo no, albo ja zrobiłam za ciasny, że powinien być rozmiar większy jednak, albo po prostu ten podkrój tutaj mi tak podchodzi pod szyję. Bardzo mi podchodzi i troszeczkę mi to przeszkadza. Myślę, że tak z 2 centymetr, gdyby był tak bardziej podkrojona ta bluzeczka, to by była fajna, zwłaszcza, że tak tu się robi półgolf, a rękawy są 3/4, no to tak trochę mi nie pasuje, bo do rękawów 3/4 to powinien być raczej taki, o tak powinna ta bluzka wyglądać według mnie. Tak powinien wyglądać podkrój tej bluzeczki. Tak do takich rękawków. A ona tutaj ma w ogóle taki, to było takie dziwne tutaj to ujmowanie oczek. Tu dużo było na prosto i potem tak malutko. Ja od początku czułam, że to mi coś nie pasuje. No, ale martwi mnie coś innego, bo tutaj tak nie było widać, ale tu widzę plamę. I wiecie co, dzisiaj nie było obiadu. Podjechaliśmy do garmażerki. Jest w Gdańsku taka fajna garmażerka, naprawdę bardzo dobre jedzenie i w bardzo dobrej cenie. No można powiedzieć, że tanio, ale już przetestowane to jest. I tak mnie się nie chce w domu robić różnych takich klusek, bardzo rzadko robię, już cepeliny czy takie pyzy z mięsem to już w ogóle. No i są tam te cepeliny i wzięłam te cepeliny i jadłam na fotelu i ja widzę, że ja tutaj mam po prostu tłustą plamę. No załamka. No i że tak długo to jest, no jak dziecko. Śliniak sobie uszyje chyba, naprawdę. Ja jem zazwyczaj przy stole, ale dzisiaj byłam taka zmęczona, że padłam na ten fotel. Wzięłam ten talerz, oglądaliśmy, próbowaliśmy zobaczyć jakiś film, ale nie wyszło, po prostu no... 2/3 naszej grupy padło, ja się dzielnie trzymałam, bo pomyślałam sobie, że jak pójdę spać, to nie zasnę w nocy i po prostu będę miała przerąbane potem jutro. I dlatego nie spałam, ale kurczę, widać tą plamę, no naprawdę, widać. No przyjadę do domu, będę coś wymyślać, a jak nie, to spróję i wypróję ten kawałek, jeszcze raz tutaj zrobię i trudno, no. Ale sweter fajnie wygląda, nawet, bo tam był pomarańczowy w oryginale ten kolor, a ja zrobiłam taką ochrę i fajnie. I tak sobie myślę, że też fajnie by wyglądał, jakby właśnie był taki raglanowy. Może by się fajnie układał. Ja coraz bardziej tak myślę o tych raglanowych swetrach. No ale jeszcze nie umiem sobie sama tych oczek policzyć, w ilu rzędach, ile tych oczek zrobić, na jaki rozmiar drutów, więc na razie to zostawiam. No i tak, to tyle dzisiaj. Aha, no i tak się obiadłam, że dzisiaj będzie chlipanie przy filmie, dlatego że musiałam zrobić sobie miętę.
i będę chlipała. Biełka wyszła na spacer, wyprowadzić swojego pana na spacer, więc tak wkładam te nitki, co mi się tutaj gdzieś sunują. No, a dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o pewnej rzeczy, niepopularnej w Polsce w ogóle, ale jak wiecie, ja jestem zafascynowana krajami anglosaskimi, takimi jak USA czy Wielka Brytania. Ja bardzo lubię Anglię, bardzo lubię Wielką Brytanię i ja mam bardzo dobre wspomnienia i doświadczenia z pobytów w Anglii, w Wielkiej Brytanii w ogóle. No bo nie tylko w Anglii byłam i się przemieszczałam, ale i w różnych innych regionach Wielkiej Brytanii też. I będąc w Wielkiej Brytanii zakupiłam sobie takie dwie laleczki. Te laleczki nazywają się Elf on the Shelf, czyli elf na półce. Zgubił się gdzieś kapelusik od tej lalki, bo ta lalka jeszcze ma kapelutek. No nie wiem, no, był i nie ma. A jest, no w ręku trzymam. Dobra, no to teraz tutaj sobie go postawię. Tu nie będzie widać. Zaraz, moment. Zaraz tutaj ujarzmimy wszystko. O, widzicie elfika. Drugiego elfika też założę mu czapeczkę. I to są takie elfy. Jest taka książka. Ja tej książki nie mam. Jest książka, która mówi o elfach na półce. I te elfy zjawiają się przed 1 grudnia. One zmieniają swoje miejsce w domu. Dzieci muszą każdego dnia, właściwie jak zobaczą takiego elfa, to przede wszystkim trzeba mu nadać imię. I ten elf ma to imię już do końca życia. Takie samo, nie można elfowi zmieniać imienia. I ten elf robi furorę wśród dorosłych już teraz, nie tylko wśród dzieci, od kilku lat. Ten elf znajduje się w różnych miejscach w domu. I w łazience, i w kuchni, w szafie. I dzieci co rano mają po prostu poszukać, gdzie taki elf jest. Co robi elf? Elf oczywiście cały dzień patrzy, czy cały ten okres adwentu patrzy, jak się dzieci zachowują i co noc zdaje relacje swojemu szefowi, czyli świętemu Mikołajowi. I ja miałam zrobić taką akcję z tymi elfami. Oczywiście ja mam dzieci, mam dzieci, tylko już dorosłe. I pomyślałam sobie, że ja sama się pobawię i was wciągnę do zabawy. O, was wciągnę do zabawy. I wciągnę was do zabawy, jak już będę w domu. I zabawa będzie polegała na tym, że jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał, może wytypować, gdzie będzie w następnym dniu elf, gdzie go będzie można znaleźć. Także w komentarzach możecie od 11, od jutra, nie, od pojutrza, będziecie mogli typować, gdzie ten elf się znajduje, no i gdzie będzie obserwował, czy ja się dobrze sprawuję i czy dostanę jakiś prezent na gwiazdkę. No myślę, że dostanę tak czy inaczej, ale no, wiecie, można się pobawić. Także mam takie elfy, mam chłopca i dziewczynkę, tak mi się wydaje, że to jest dziewczynka, bo widać, że to jest dziewczynka, a to widać, że to jest chłopczyk. Także mam takie elfiki. No i właśnie, tak, no i przede wszystkim elfa nie można dotykać. Dziecko nie może dotykać elfa, po prostu to jest zabronione. Elf ma sobie tam gdzieś siedzieć i patrzeć. No i bardzo zabawne, ja postaram się Wam tutaj dać przykłady z Pinterestu. Bardzo zabawne sytuacje. Nieraz elf piecze ciastka, nieraz jest w łazience, nieraz się kąpie, nieraz... No naprawdę zabawne. Ludzie są szalenie kreatywni. Także no taką zabawę Wam proponuję, tak, z elfami. Teraz się znowu napiję. I okazało się, że ja te elfy tutaj zostawiłam i dlatego ja nie mogłam Was wciągnąć do zabawy od 1 grudnia. No w przyszłym roku już będę bardziej uważna i po prostu będę sobie spisywać, jak ten vlogmas ma wyglądać, jeżeli w ogóle będzie. Jeżeli będziecie chcieć oglądać, no muszę po prostu wysądować, czy faktycznie no, chcecie poświęcać czas, żeby ze mną pobyć. Łyka, bo znowu mało piłam dzisiaj w podróży, to ja mało piję z wiadomych względów.
Tak, napiłam się. No i po tych cepelinach musiałam sobie mięty zrobić, bo po prostu się tak obiedliśmy. Bez umiaru. Kompletnie bez umiaru. No i tyle. Dzisiaj będzie króciutko. Tak jak mówię, dzisiejszy dzień był, to chyba już tak jest na granicy, myślę, wytrzymałości już. Już trzeba po prostu zastopować i odpuścić te wszystkie nasze wojaże w pewnym celu. Ja już jestem zmęczona, mąż jest zmęczony i tak podjęliśmy decyzję, że chyba już odpuścimy na jakiś czas. No a potem znowu się zacznie właśnie wojażowanie. No ale no trochę cierpię, że nie mogę Wam powiedzieć. No ale nie mogę Wam powiedzieć, bo jak pójdzie do internetu, to już w ogóle nic nie uda się. Ja czuję, że się nie uda. No i tak, więc dalej będę Was trzymać w napięciu. Zegarek mi się wyłączył. Będę Was trzymać w napięciu, ale myślę, że to nie jest dla Was jakimś takim problemem. No i tak, moje elfiki tutaj będą mnie dzisiaj w nocy pilnowały, żebym wszystko spakowała. No bo przecież ja muszę szybko wracać do domu, bo czekają te kapcie do zrobienia. I ja muszę zrobić, żeby jak mi wyjdzie, jak mi się sfilcują, to muszę zamówić włóczkę, żeby zrobić kapcie pod choinkę dla moich dzieci, 4. No bo wiecie, ja Wam mówię, że moja synowa, są moje córki. 2 synów i 2 córki teraz mam. Także muszę dla moich dzieci zrobić te kapcie. Tak bym chciała, żeby mi się splicowały i tak bym chciała, żeby mi to po prostu poszło szybko. Więc pomyślałam sobie, że już nie będę kończyła tej zielonej bluzki tak na łapu-capu, jak to się mówi, tylko po prostu odpuszczę ją i na spokojnie sobie już zrobię. Natomiast teraz się skupię, jak tylko przyjadę do domu, to skupię się na tych kapciach, bo wiem, że Magda zrobiła fajny film i to tylko jest do końca grudnia. Będzie można korzystać z tego tutorialu, z tego instruktażu. No a nie chciałabym tego zostawiać, bo fajne są te kapciuszki i na pewno się moim dzieciakom przydadzą. No i tyle. No, generalnie rzecz biorąc, zapraszam Was, dzisiaj będzie krótki film. Zapraszam Was oczywiście na tak zwany mindfulness, czyli słuchanie naszego morza, ale dzisiaj to była, jak ja to mówię, miednica. Po prostu płasko, zero wiatru i tylko tak chlub, chlub, chlub. No tam gdzie jakaś fala od czasu do czasu, ale raczej nie było. No i dzisiaj nie będzie nic zabawnego, bo widzicie, jakie mam oczy podkrążone. Jak mój mąż już powiedział mi, wiesz co, ale Ty jesteś zmęczona, widać. To znaczy, że widać, no. Dobrze, no to tyle na dzisiaj. Trzymajcie kciuki za moją podróż, chociaż jak ja opublikuję ten film jutro, tak, bo zanim go zrobię teraz w nocy jeszcze, wrzucę do internetu, a tutaj nie ma takiego dużego internetu, znaczy takiego superaśnego, jak ja mam teraz w Pszczynie, to będzie rano, więc dopiero go opublikuję jutro, jak wrócę. No ale tak czy inaczej, jak będziecie oglądać ten film, to możecie trzymać kciuki. To na razie tyle i do zobaczenia jutro. Na razie, pa pa!